to jest moje Hot 16 Challenge. Jesteśmy na zamku Mat. To ja beatboxuję ci. Dawaj. Pucko pusta, pucko pusta, pucko pusta, pucko pusta, pucko pusta, pucko pusta. Can touch this. Dobra, spuszczamy zaporę w porąbce. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. I'm looking for Cześć, pozdrawiamy z Malagi. Dzisiaj jest wielki dzień i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że od wczoraj Malaga jest w drugim etapie, Dawaj co czas. oznacza, że możemy się swobodnie poruszać po terenie prowincji. A po drugie i ważniejsze to dzisiaj są urodziny Marty, dlatego postanowiliśmy właśnie ten dzień spędzić w Maladze i zjeść dobrą pizzę, nareszcie, wymarzoną przez nas. Także życzę nam powodzenia. Nie ukrywamy, że po 3 miesiącach w jednym miejscu świetnie się w końcu dokądś wyrwać i ruszyć. Nawet jeśli byliśmy już w Maladze, ale no wciąż fajnie pokorzystać z tej pięknej pogody. A więc jesteśmy teraz na zamku Ibler Faro i w sumie nie planowaliśmy tutaj wejść, ale pani nas bardzo ładnie zaprosiła i okazało się, że możemy wejść za darmo i zwiedzić cały zamek, więc się skusiliśmy. Tym bardziej, że jesteśmy jedynymi turystami, także taka sytuacja się chyba nie powtórzy prędko. Cześć, pozdrawiamy wciąż z Calety de Vélez. Dobiliśmy już do takiego momentu, że skończył nam się materiał i troszkę trudno jest stworzyć jakiś spójny filmik, bo dzisiaj jest czwartek i nagrywamy filmik, który tak naprawdę znajdzie się w niedzielę na YouTubie. I te zazwyczaj 2-3 tygodnie zapasu, tak jakby czasu na złożenie filmu, przejrzenie materiału i złożenie go w jakąś właśnie sensowną całość były o tyle fajne, że te filmiki były o czymś i można było sobie fajnie je zaplanować też. A teraz przez to, że nie pływamy, jesteśmy w jednym miejscu, to tak naprawdę trochę będziemy mówić o tym, jak spędziliśmy nasz tydzień, bo troszkę się zmieniło i troszkę mogliśmy zobaczyć więcej rzeczy niż do tej pory. Natomiast będzie to taki filmik
trochę, że tak powiem, zbiorczy z takich naszych jakichś doświadczeń tego tygodnia. Zdecydowanie do najważniejszych punktów tych ostatnich dni można zaliczyć to, że w końcu otwarła się plaża. Bo no, ciężko było być tak blisko morza, tak blisko plaży przez ten cały czas i nie móc tak naprawdę nawet usiąść na chwilę tam, więc w sumie korzystamy z plaży bardzo i kupiliśmy sobie piłkę do siatkówki czy paletki, więc każdy wieczór spędzamy teraz na plaży, grając, uprawiając różne sporty i pływając. Jesteśmy już w drugiej fazie wychodzenia z lockdownu, a od poniedziałku Malaga w przyspieszonym trybie znajdzie się w fazie trzeciej. Oznacza to, że możemy troszkę więcej, to znaczy możemy już wychodzić na plażę, możemy uprawiać sporty, możemy się opalać, a możemy także wybrać się na wycieczkę wewnątrz prowincji, na przykład do Malagi, czy do Nerja, czy po okolicy po prostu i chętnie z tego korzystamy. Natomiast wciąż niestety nie oznacza to, że możemy wypłynąć poza prowincję. Wypłynąć poza prowincję będziemy mogli dopiero, kiedy zniesiony zostanie stan alarmu, czyli według planu 21 czerwca, ale mamy nadzieję, że jednak trochę wcześniej. Jesteśmy w Torre del Mar i komary ciupią niemiłosiernie. Ej, właśnie mnie jeden gryzie, bo chciałbym zaraz poruszę to wideo. Jesteśmy w Torre del Mar, czyli troszkę większej miejscowości niż Caleta de Vélez, tuż obok. I cała prowincja Malaga jest aktualnie w fazie drugiej, a od poniedziałku znajdzie się w fazie trzeciej, co oznacza kolejne usprawnienia w naszym codziennym życiu, takie jak otwarte restauracje, otwarte plaże i tak dalej. Niestety wciąż oznacza to, że nie możemy pływać między prowincjami, więc musimy zostać jeszcze chwilę w Maladze, ale patrzymy już z nadzieją na zakończenie tego stanu alarmu i na podobne rozpoczęcie pływania. Strasznie gryzą komary, szczerze. No okropnie! No i jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że fajnie w końcu pozwiedzać tę okolicę, bo w Torre del Mar ja byłem pierwszy raz 3 miesiące temu, jak zaczynaliśmy kwarantannę i byłem tylko odebrać paczkę i w sumie nie wiedziałem, że tu jest tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych knajp i tak dalej. Więc troszkę się cieszymy, że już tutaj możemy sobie przyjechać. Dobra, kończmy, bo gryzą. No i dałeś teraz. Drugi dzień z rzędu w Torre del Mar. Polecamy tę miejscówkę. Cześć. Znajdujemy się w dalszym ciągu w Calecie de Vélez. Jest drugi tydzień czerwca, czyli wydawałoby się, że lato, ale jednak dosyć mocno wieje. W tym rejonie, czyli na Morzu Alborańskim, tak naprawdę panują, jak spojrzeć na róże wiatrów, panują 3 typy warunków atmosferycznych. Może być kompletnie bez wiatru, czyli flauta. Mogą wiać wiatry ze wschodu, mogą też wiać wiatry z zachodu. I jest to wyjątkowe na tyle w tym regionie, że te 2 ostatnie sytuacje, czy te 2 ostatnie rodzaje wiatrów, doczekały się własnych nazw. I tak właśnie wiatry, które wieją ze wschodu, nazywa się levante, czyli to z łaciny wznosić się, a wiatry, które wieją z zachodu, nazywane są poniente.
Zdarza się też wiatr, który wieje z południowego zachodu, nazywa się on Vendaval i w sumie wszystkie te trzy wiatry, wszystkie trzy rodzaje, wszystkie te wiatry ze wschodu i zachodu, one są tak naprawdę związane z przechodzącymi frontami atmosferycznymi, najczęściej z Oceanu Atlantyckiego. I no, w tym przypadku, czyli sytuacji, którą mamy dzisiaj, czyli wiatrze ponięte, wieje dosyć silny wiatr właśnie z zachodu. Spowodowane jest to tym, że dosyć spory niż przeszedł właśnie przez Półwysep Iberyjski i jego ogon jeszcze znajduje się na południu, czyli właśnie w Andaluzji, gdzie znajdujemy się, no i to niestety spowodowało bardzo sporą różnicę ciśnień właśnie na półwyspie, czy na cieśninie gibraltarskiej, co wygenerowało no, taki właśnie dzisiejszy wiatr siły około 6-7 w skali Beauforta, a nawet i w porywach 8, czyli dochodzi do tak 35, może nawet czasami 40 węzłów. Ziemnym, a w szczególności na jego południowej części, dosyć mocno zacierają się pory roku i tak naprawdę nasza polska wiosna i jesień prawie nie występują, gdyż przez większość czasu jest albo zima i potem następuje bardzo, bardzo szybkie, bardzo gwałtowne przejście w lato. I taka sytuacja jak w sumie to podczas naszego pobytu w Calecie, czyli przez te 3 miesiące, na początku, czyli no mniej więcej w marcu i połowie kwietnia, panowały warunki zimowe, czyli dosyć mocny wiatr i czy dosyć często opady deszczu, a mniej więcej od maja do teraz i prawdopodobnie tak będzie trwało już też do września, a nawet może do października. Temperatura wzrosła do około 30 stopni, a deszczu prawie nie widać, no i sporadycznie zdarzają się takie silne wiatry, ale też te wiatry są na tyle ciepłe i przyjemne, że to w żaden sposób nie przeszkadzają nam, wręcz można powiedzieć, nas schładzają i powodują, że można tutaj egzystować normalnie. Po kilku dniach silnych wiatrów, a także po 3 miesiącach wiernej służby, niestety Tatsuma nie wytrzymała mocnego rozkołysu i strzeliła tuż przy pętli. No i musieliśmy zamienić na inną. I'm looking for